Woli! Chodź stąd, bo to zimno. Jedziemy stąd. No, muszę przyznać, że bierze mnie spanie, ale już mam 4:30 wyjechane dziś łącznie, więc szybkie spanie. Później jedziemy dalej. No i witamy w Słowacji. Wysieńki asfalt. Niepotrzebnie to oczywiście pojechałam, ale przynajmniej zobaczyłam, że jest ładny asfalt już. Ale wjechałam sobie. Tego przede mną posłuchałam. No i mamy wagę. Patrzcie, że aktywna w nocy. Oczywiście mieć nie będziemy, ale musimy oglądać. Tak teraz wyświetlam. Tam było wstępne ważenie, a teraz albo na wprost, i my na wprost, albo my z wami wziąć na prawo. Albo nikogo nie biorą. Patrzcie, że już jest Orlen przy autostradzie na Węgrzech. To ciekawe. Nie pamiętałam go tutaj. Sobie przyjadę, a teraz się nie da. Ej, widzicie, tam trzeba było przez stację przyjeżdżać na ten parking na prawo. Stować. Patrzyłam sobie na Google, żeby zjechać z tamtej strony, mi się zdawało, że mogę tak o sobie wjechać, nie? Nie szczęliłam, że tam się przejeżdża przez dystrybutory, jedyna opcja. Dobrze, że widzę, że nie blokuje wyjazdu. Z parkingu to najważniejsze. Można by tam wcofać, ale wiecie co? Ta noc była strasznie ciężka. Tak z 2 godziny, te ostatnie 2 godziny to naprawdę masakra. Najgorzej jak człowiek po prostu jest taki zmęczony i po prostu jeździ zygzakiem i musi spać. No, jak musi po prostu, czuje, że musi spać, a po prostu parkingi są tak przewalone, że nie ma gdzie jej spać. To jest ciężkie zawsze, ale po prostu myję zęby. Trochę się umyję, trochę nie, idę spać od razu. 6 godzina i nam się czas stopił, już mamy 1656. Powiem wam, ile dzisiaj przyjechaliśmy od startu.
Od startu pierwszego dnia widzicie 661 km i wyszło mi 8,5 godziny jazdy. Węgry teraz to po prostu ta trasa, nie wiem czy zauważyliście, po prostu jedna wielka zwężka. Też nie pomagało. Dobra, idę spać, mniejsza z tym wszystko. Dobry, idziemy się kąpać, bo bóg prysznicowy nam sprzyja i mamy tutaj pod nosem prysznic. Bo stoimy przy restauracji, jak pamiętacie rano. Jak się wyspałam, wiecie, że ja jak poszłam spać, to jest 6:30 powiedzmy, to się obudziłam raz gdzieś o 11, bo było strasznie gorąco. Nie mamy polu gorąco, jak widzicie, sobie ubieram kurtkę, ale po prostu słońce przygrzało. A dwa, że... No i wtedy uchyliłam szyberdach i poszłam spać dalej. I się obudziłam dopiero w 1:30. To mi się nigdy nie zdarzało. Zawsze jak chodziłam spać o 5, to się budziłam o 9, więc dobrze wyspana. Idę teraz się wykąpać szybko i będziemy robić jeść. Wyciągnęłam sobie już łososia z zamrażarki, rozmraża się i będziemy jeść. Bo jestem bardzo głodna, jaka jestem głodna. Już zjadła na surowo teraz, a przecież łososia można surowo. Tak spałam, że nawet huk autostrady mi nie przeszkadzał. Wszystko było ok, nic, dobra, było głośno, ale spałam. There. Thank you. Aha, widzicie? Tutaj to można się z kolegami kąpać. Zamkniemy. Ale popatrzcie, że jest czysto. Jaka w ogóle krzywa podłoga. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Śmiesznie to wygląda. Natomiast i tutaj też jest czysto. Tutaj powychodziło, ale to nie chodzi o to, że wszystko było nowe i piękne, ale chodzi o to, że nawet jak jest stare, to żeby było czyste i to jest jak najbardziej okej, więc naprawdę jak zaczęliśmy dobrym prysznicem na Volvo, na razie się utrzymuje. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dobra, wszystko fajne, tylko że nigdzie nie ma gniazdek. To jest w damskim, że wyszłam do damskiego. Tam też nie było, więc wszystko zawaliście, tylko nie mogę was sobie słyszeć. Na nic przynajmniej się wykąpała. Czyli też nigdzie nie ma tam, ani na korytarzu są gdzieś. Więc w tym przybytku zdecydowanie była bogini czystości. I wszystko jest czyste. Jadłam kiedyś w tej restauracji, też jedzenie było ok, ale mam ochotę na łososia. Natomiast to jest ta restauracja, pierwsza stacja, jak się zjedzie z obwodnicy Budapesztu. W kierunku oczywiście Aradu. Arad. Tak to wygląda. Są mrożone. Powiem wam szczerze, że liczyłam na to, że mrożone brokuły będą lepsze. Nie jadą mrożonych w oli. Ale jutro to na początek. O tak. No i dobrze. Wiecie, co jest najlepsze teraz w tym wszystkim? Że Wolwek pożyczył z Wolwiego... Tak to wygląda. Wolwek pożyczył z Wolwiego talerze, miseczki i nie oddał. I wiecie co? Jestem po prostu... Dobrze, że wzięłam sobie nowe sztućce, ale mamy misję po drodze kupić talerz i miseczkę, bo jak widzicie, będę musiała jeść z patelni, bo nie mam na czym. Zapomniałam. Świeże brokuły jest zdecydowanie lepsze, no ale nic, przynajmniej brokuł niestety bardzo szybko się psuje. Dużo miejsca zajmuje w lodówce. Nie trzymany w lodówce, no od razu już jest żółty następnego dnia, więc lepszy rys niż nic. No ale zobaczmy, jak ten łosoś z Makro, bo to jest generalnie łosoś, który ja kupiłam w Makro, taki świeży, pokroiłam i zamroziłam. I chyba mi się zdaje, że dalej jest wciąż lepszy od takiego, jak się kupuje taki, wiecie, w kostkach gotowy mrożony. Jest taki suchy zawsze. Mamy dzisiaj kilka rzeczy do załatwienia. Po pierwsze, musimy kupić już winietę na Rumunię. I to zaraz teraz, bo
już nie ma daleko do Rumunii, a po drugie musimy sobie ogarnąć ładunek z Grecji, więc trzeba będzie otworzyć inne fronty. Z tymi innymi frontami jest tak zawsze, że człowiek nigdy nie wie, czy mu zapłacą ostatecznie, czy nie zapłacą. I ta stawka czasami wygląda dobrze, jak w ogóle jest wystawiona, przecież w sumie zazwyczaj nie jest wystawiona. Ale teraz w transporcie jest tak strasznie dużo oszustw, że ja Was naprawdę przestrzegam przed braniem ładunków w super zawalistych cenach. Teraz jest taki jakiś niby wystrzał na rynku, że nagle sytuacja się odwróciła i nagle brakuje aut. Ale słuchajcie, wszyscy są po kryzysie i te oszustwa, one się całkowicie, wiecie, nie kończą. Więc uważajcie. Dobrze, jeszcze jest jedna rzecz, którą musimy zrobić. Mianowicie ta winieta. Tak, już Wam nagrywam ekran. Wchodzimy tak na Eurovac. Zaloguj się. Samoobsługowy portal. No wiecie, to było myto. Rejestracja opłat. Teraz szukamy Rumunii. To jest Rumunia. Och, tam do Rumunii chyba trzeba było dawać jeszcze win, nie? Dziwne. Co? Drugi dzień zaczynamy. Tu było gdzie? Jak człowiek staje na poboczu, to zawsze się chce przykleić do tej barierki najdalej jak się da, ale trzeba wziąć pod uwagę, że później spod tej barierki trzeba odjechać i jak ktoś nam podjedzie pod nos i się wyłamiemy, no, jest policja, no to mamy gotowe zbite światła, bo ten tył zawsze jednak troszeczkę zachodzi. Wiadomo, że nie tak wolnego, ale zawsze coś tam zachodzi. No dobrze, 200 km do granicy. Widzę, że moja opiekunka z Eurovac już mi odpisała, co tam się teraz zmieniło z tą nie eurowinietą, tylko z tą winietą na, wiecie na co, na Rumunię, więc już zakładam słuchawkę i będę ogarniać. Już mi szkoda też czasu. Węgry to bardzo przyjemny kraj, prawda? No i jest ostatnia waga już na Węgrzech. Dobra, słuchajcie, skoczyłam sobie szybciutko do toalety. Teraz nagrywamy ekran, kupujemy tą winietę. Teraz dobrze, wchodzimy na ten Eurovac. Teraz zanim się załaduje, wchodzimy tutaj tak, myto, rejestracja opłat. Tak, pasażerowy jest Rumunia. Dobra, to w każdym razie nie wiem, czy coś słyszeliście, czy nie, ale kupujemy winietę. Na Rumunię zadzwoniłam, napisałam do Eurovacu, moja opiekunka zaraz odpisała, że sprawdzi i się okazało, że jak przeszłam na spółkę, to nie aktywowałam tego. Więc działalności miałam. A jak przeszłam na spółkę już długo temu, ale w ogóle nie pamiętam, nawet nie wiedziałam, że to trzeba tak naprawdę zrobić, więc dobrze. I teraz zamówienie, numer pojazdu R7 Volvi, kategoria pojazdu. To jest tak 12 ton i ten.
Polska, okres, winieta, data rozpoczęcia właśnie 2. Jeden dzień. A jak mam 7 dni, to ile? Dobrze. Da się tak zrobić, że data rozpoczęcia, że 2 pojedyncze. Chyba się nie da zrobić 2 pojedynczych. No dobrze. I tyle. I wtedy damy kontynuuj zamówienie. Nie. Czyli widzicie, zapomniałam w ogóle, no tak, bo gdzieś indziej kartę wyciągnęłam całkiem niepotrzebnie. Zamówienie zostało przesłane, jedziemy. Wygląda raczej tak na 100% na to, że będę musiała wykupić drugą winietę na 3, bo już patrzyłam, że mam 430 km do granicy, pokazuje 11:50, z tym, że w tym wszystkim jeszcze jest pauza, więc dosłownie pół godziny braknie, żeby przyjechać na tej jednej winiecie. Co tu jest? A, czy muszę dookoła jechać w ogóle, widzicie? To już nie było fajne w takim razie. Ach, kurde, ale wjechałam, patrzcie, sama na wagę się wcisnęłam. Ale ja jestem zajebista. No nic, z wagą wszystko ok, ale wiecie, zbędne to jest. Mogłam inny parking wybrać. To nie było mądre. Nie było. No i sayonara. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na samym początku Volviego, właśnie podczas trasy do Grecji, albo nie, raczej może z Grecji, nie pamiętam w którą stronę, ale ja dostałam mandat za przewalone osie, za przewaloną oś ciągnącą, bo byłam całkowicie, znaczy jak załadowałam, tak, to było na powrocie z Grecji, pamiętam, że załadowałam jakiś taki jakby mus jabłkowy albo koncentrat jabłkowy w takich beczkach, nie wiem, czy pamiętacie, 22 tony, 22,5 tony, albo jakoś waga wskazywała praktycznie 3. No i cały czas po drodze się tylko jakoś, a nie dotankowywałam się. No w każdym razie cały czas było ok, takie było, miałam na ciągnącej 11,300, gdzie 11,5 tony jest maksimum dozwolone. No i tak sobie jechałam taka zadowolona, że mi tak wszystko fajnie szło. I właśnie tutaj na Aradzie chyba był właśnie Eurowag i zobaczyłam, o jaka dobra cena paliwa, a wcale nie jechałam jeszcze do Polski, tylko gdzieś tam chyba indziej zamierzałam dalej jechać. Do Czech to jechało, pamiętam. Więc myślę, a sobie zatankuję tutaj w takiej cenie do pełna, nie? I jak tak już kończyło mi się tankować, tak nagle było. O kurde, co ja narobiłam? Przecież teraz paliwa nie wyleję, a na 1000% będę przeładowana. No i oczywiście, że tak było. Byłam przeładowana jakieś 200 kg chyba? 200 kg tego się zdaje, a najbardziej było mi żal tego właśnie, że później się dopiero nauczyłam, że w Volvie, przynajmniej w moim Volvie jest tak. Tutaj jest zawieszenie całe poduszki, przód, tył. Nie jest tak w ciągnikach, no jak w ciągnikach Megach, no. No i w każdym razie, jak się trochę człowiek pobawi poziomami jazdy, bo tu są 3 poziomy jazdy, niski, średni i wysoki, to ta waga się rozmieszcza troszeczkę inaczej. I jak ja tak zjechałam z tej wagi, sobie włączyłam i wtedy mi się idealnie te naciski dosłownie wszędzie było na granicy. 7,5, 11,5, na tej wleczonej było coś chyba z 5,5 czy 6, więc przyczepa to wiadomo nie problem. Więc było po prostu idealnie, ale czy ja już to nawet w ogóle wcześniej tak się kapnęłam, że to tak się tak bawię przyciskami, to się zmieniają naciski, ale wjeżdżałam na wagę, stwierdziłam, no tak będzie 200 kg więcej, to przecież nikt się nie doczepi. No i się doczepił. I to chyba było nawet nie na Węgrzech, tylko w Rumunii, nie? Albo? Już dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie złapałam mandat i pamiętam, że to było jeszcze niesprawiedliwe. Dostałam za cały odcinek, a tak naprawdę to ja dopiero na końcu odcinka dotankowałam to paliwo, więc tamta część była niesprawiedliwa i rozmawiałam, pamiętam wtedy
z Pawłem Mięsikiem z Agencji Bezpieczeństwa Transportu z Rzeszowa. Powiedział, że jak chcesz, no pewnie jest to do wywalczenia, nie? Przedstawić, gdzie ile paliwa było tankowane i pewnie to jest, tylko że te mandaty to były takie, wiecie, chyba 100 euro, czy jakoś tak, plus minus. Ja już sama nie pamiętam, czy 150 euro łącznie, albo nawet 100 euro. I tak stwierdziłam, że będą chodzić pisma tam i z powrotem, ja z papierami jestem strasznie kiepska i znając życie, to i tak gdzieś jakiegoś papieru nie odeślę na czas, albo nie zauważę, albo cokolwiek i szkoda tylko po prostu roboty ludzi. Już stwierdziłam, że dobra, zapłacone, zapomnijmy. Zapłacone, nauczone, więcej nie będziemy tak robić. Taka historia o mandatach na Węgrzech. Nie wiem, czy myślę, że na Węgrzech już to było. No, tam też jest waga. Nie ma wagi. Czyli to było na Węgrzech albo... nie wiem. Nie pamiętam. Może wy lepiej pamiętacie. Wjechała z zjazdu policja. Akurat tak wiecie, tak mi wjechała. I odpaliła kogut na mojej wysokości, ale wjechała za mnie. I jestem ciekawa, czy jej chodziło o mnie, czy o tą ciężarówkę z tyłu, ale tak jedzie na razie między nami. A ja wyprzedziłam rząd ciężarówek akurat. Jechał taki jeden i jechał 80 na godzinę. No więc wyprzedziłam, bo wszyscy za nim jechali. 5 ich było. No więc wyprzedziłam, ale nie wiem, czy oni widzieli, czy nie, bo tak akurat ze zjazdu przyjechali. Ale widzę, że zostałem w tył, a ten ostatni, którego wyprzedzałam, to był z ADR-em. Ja to bym wzięła raczej ciężarówkę z ADR-em niż taką mnie. Tak sobie myślę. Ja już byłam dzisiaj na tych, sama ochoczo na, jak się nazywa, na wadze przez przypadek, więc wydaje mi się, że to już styknie. My jedziemy prosto na granicę. Już pewnie ostatnia stacja. Nie lubię, jak kierowcy tak zjeżdżają, że wiecie, niby zjeżdża, ale wciąż jedzie tak 3/4 pasem zjazdowym, ale 1/4 pasem jeszcze tym szybkim, autostradowym. Wkurzamy go. Albo zjeżdżasz, albo nie zjeżdżasz. Te okolice tutaj, wiecie, granicy w kierunku Arad, to mi się tak zawsze kojarzą amerykańsko. Tutaj zawsze jest tak samo. Zawsze jest taka jakby złotawa ziemia, w sensie dół, albo zboże, albo... No ale generalnie to tak zawsze wygląda, tak jakoś szeroka równina i niebo jak w Ameryce. No i patrzcie, jest 3 km do granicy i tutaj zazwyczaj już się stawało w kolejce. Kolejka, ta Węgry, Rumunia, tak zazwyczaj, nie pamiętam, z 2 godziny trwa. I co? Myślicie, że teraz normalnie autostradą, czy dalej będą puszczać jeszcze przez ten parking wagowy? No, jesteśmy w Rumunii. I co? Patrzcie, no. Wow. Zamknięte. Nieźle, co? Popatrzcie. Pamiętacie, jak tam się jeździło? Stało w kolejce ciężarówki prawą stroną. Wszyscy bezrobotni teraz. Bardzo mało jest takich dobrych zmian w transporcie, więc to, że Rumunia i Bułgaria w końcu są Schengen, no to jest z pewnością dla nas, dla kierowców, dla transportu dobra rzecz, bo popatrzcie, żadnych kolejek, zamiast człowiek tutaj stać, gnić w kolejce, to po prostu jedzie, nawet nie zauważył, że granica, tak samo jak i wszędzie indziej w Unii Europejskiej. Podoba mi się to, podoba. No więc teraz mamy 400 km do Widina. Tam jest most przez jaką rzekę? Dunaj. Więc Widin, granica rumuńsko-bułgarska. Mam w tej chwili 2 godziny już za sobą. Nawigacja pokazuje, że te 400 km będę jechać 6 godzin. Zobaczymy, jak to tam pójdzie nam z tego wszystkiego. No i właśnie, wkroczyliśmy w nową strefę czasową. Teraz Volvi wskazuje, że jest za 15:06.
A jest za 15:07 generalnie. Jesteśmy bardziej na wschód. Telefony się jeszcze nie ogarnęły. No ale w każdym razie jedziemy. Następny cel. W sumie to pauza, bo mamy 2 godziny, czyli za jakiś czas trzeba będzie stanąć na pauzę. Może się nawet kawy w końcu napijemy. Czy z tym wywalą, czy nie? Z takiego mały. To jest tak ciemno, że tak człowiek nawet nie widzi. Czy tam się wjeżdża, czy co to tam jest teraz? Tak, no właśnie. Ach, w końcu dojechałam do tej pauzy. Jest po prostu szara, bura, brzydka jesień. To jest taki trochę najgorszy odcinek rumuński. W Rumunii jest dosyć spory kawałek autostrady, no ale niestety reszta nie jest. Tak. Znalazłam jeszcze jednego maczwita, który myślę, że się nie zepsuł, bo to jest jakiś tam serek homogenizowany z brzoskwiniami. W końcu się doczekałam jedzenia. Chciałam po drodze sobie coś zjeść, ale co chwilkę mi telefon dzwonił. W sumie to nie zdążyłam. No, serio. Brzoskwinka. Kiepskie to miejsce wybrałam na pauzę, ale już miałam 4:20. Tam za kilka kilometrów jest parking strzeżony, mam zaznaczony na mapie nawigacji, do którym zawsze tam celowałam, żeby stawać, ale na 45 minut to mi się zdaje, że nie ma co ludziom tylko zawracać. Ta droga taka nie najłatwiejsza, już zapomniałam, jak się jeździ. No jakbyśmy chcieli jechać do Belgradu, no to tutaj na prawo. Powiem wam szczerze, że za nami chyba jakieś gabaryty jadą. Widziałam, że jakiś parking był, ale kolejny raz policja trzyma ruch. Jest takie szczęście, że w naszą stronę akurat nie. To się łatwiej jedzie dzięki temu. Ojojoj, teraz ja będę przejechać. On jechał wolno, ale zawsze to wyznaczał drogę, a teraz ja będę musiała patrzeć do mnie. Now when the old world is burning, we need something new to set on fire. Amen! A virgin world where we can get rich for real, get truly free. Finally. Gdzie stoję. No nic, w każdym razie stoimy. Powiem wam, gdzie dojechaliśmy. Dojechaliśmy przed samą granicę. Stąd jest do granicy 5 km, więc mamy 8 godzin jazdy na dzisiaj. Zostało 1060 do celu. I można by było jeszcze ujechać dzisiaj, ale powodem, dla którego dzisiaj już nikaj nie jada, jest to, że tam później nie ma dobrych parkingów. Tam pierwsza godzina jazdy przez Bułgarię, ja pamiętam, że ona jest ciężka, to jest raz. Ale przede wszystkim z parkingami jest tam ciężko. Tam pamiętam, jest taka duża zatoka, ale jak ja tam raz w nocy jechałam i stanęłam na 45, to się w ogóle bałam wyjść z auta, wysikać, więc na nas to już całkiem. Pamiętam, że tak było tak strasznie czarno. Więc zostajemy tutaj. Po latarnią niby najciemniej, ale może akurat tym razem. Zakładam, że jest płatne, ale czy ktoś tu przyjdzie po kasę, to nie wiem. Dobra. I
Idziemy spać w każdym razie. Jest północ, czyli pierwszy czasu rumuńskiego. Dobranoc. Hi. Parking, yes. How much? Podróżało dawniej 20. Dawniej to się płaciło 5 euro. Dobrze, mam gotówka. 20 euro. Myślałam, że to mi to starczy na wszystkie parkingi. 5 euro dawniej się płaciło. No ale to... 9 godzin. 9 hours. And toilet, dusz? Okej. Czego wypisał? A, dziękuję. Czyli on powiedział 20 zł. Patrzcie, wypisał parking na 5 euro i mi wydał 15. Czyli widzicie, dalej jest po 5 euro. Myślałam, że winieta tak poszła w górę na 28 euro dawniej. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale ja zapamiętałam, że było 12 euro. Mniejsza z tym. Zmywam makijaż i idę spać. Tą drogą, jak nie trzeba, to się nie jeździ. To tak trochę jak po Ameryce. Zawsze jak są trudne warunki, tak kierowcy mogą, to po prostu śpią w nocy, a w dzień jadą. I tutaj też tak jest, że jest stosunkowo mały ruch jak na taką ruchliwą trasę, no ale jednak jest. No i paznokcie złamałam. Dobrze, poszliśmy spać już. Jeszcze raz, dobranoc. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Graham Robinson, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, DJ De Koning, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Ahmed Esmeroglu.